Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak wspominałem w poprzednim filmie, mamy do rozpakowania 3 produkty, które otrzymałem od firm Marvo oraz Monka. I pierwszym z tych produktów będzie taki oto gamepad. Jest to gamepad Contra od firmy Monka. Tak się prezentuje jego pudełko. Zobaczmy sobie, co tutaj mamy za informacje. Mamy informację, że jest to gamepad, który jest kompatybilny z PS4, PS3, Switchem, Androidem, iOS-em oraz PC-tem. No i tutaj co możemy powiedzieć? Zobaczmy sobie tak, tutaj mamy jakieś tam informacje. Oczywiście strona producenta. Tutaj mamy info. Co my tutaj mamy? Made in China, marvotech.com. Tak to wygląda. Mamy kody QR, mamy jakiś kod kreskowy, mamy tutaj również kolejną informację. No, tak to się prezentuje. Natomiast zobaczmy sobie już tutaj stricte z tyłu informacje, które nas może bardziej będą interesować. Contra GT96, bezprzewodowy kontroler. I mamy tak, wireless specification, charging na USB-C to bardzo dobrze. Bateria 1000 mAh. Metrowy kabel, ok. 227 gramów waży. Będziemy to wszystko sprawdzać. No i kompatybilność. Zobaczymy, czy w naszym języku coś tutaj zostało zapisane. No niestety, nie mamy żadnej informacji w naszym języku. Tak się prezentuje pudełeczko, tak się prezentują informacje. Ergonomiczny design, touchpad, oto ciekawe, zresztą widać, że jest bardzo mocna inspiracja DualSense'em. Dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać, bierzemy się za otwarcie tego przyjaciela. Tak jak wspominałem na filmie z unboxingu samej paczki, myślę, że ten gamepad będzie miał ciężko ze mną, jeśli chodzi o testy, bo posiadam zarówno pada od Xboxa, jak i pada od PlayStation, nawet 3 pady od PlayStation 5. No i dobra, mamy tutaj jakieś plomby, zerwijmy sobie je i zobaczmy, co się kryje w środku, bo to jest najważniejsze. Jak wygląda nasz gamepad. Będziemy go sprawdzać. No i zobaczymy, jak on się będzie sprawował. Dobra, otwieramy pudełeczko, kartonowa wytłoczka. No i co nas tutaj wita? Wita nas bardzo fajna grafika. Ciekawa sprawa. Powiem Wam, że już widzę, że jeśli chodzi o opakowanie, to Monka jak najbardziej potrafi w opakowania. W przeciwieństwie do DualSense'a, no to tutaj mamy bardzo estetycznie. Tam mamy nie za fajnie to wszystko zapakowane od niechcenia. Tutaj widzę, że jest spoko. Akurat nie mam pazurów, żeby to podjąć, ale jakoś sobie poradzimy chyba, co? Dobra. O, lercia. Dobra, otwieramy. Otwieramy. Nasza piękna tutaj pani. Super. W środku mamy małą kopertę od firmy Monka. Ok, tak się ona prezentuje. Odkładamy na bok. No i mamy książeczkę. Książeczkę z informacjami oraz z jakimś takim chyba pierwszym tutaj uruchomieniem. Dobra, spoko. Kolorowa. Jak najbardziej na plus. Oczywiście nie ma informacji w języku polskim. Tu mamy jak łączyć z poszczególnymi platformami. Tak się to prezentuje. Znowu jest ten motyw babeczki. Dobra, babeczka nam już niepotrzebna, więc składamy na bok. Oho, skleiło się, dobra. A nas interesuje to, co mamy tutaj, czyli sam gamepad. Ok, musimy go chyba jeszcze wyjąć, bo tutaj jeszcze mamy pudło. W środku mamy jeszcze akcesoria. Dobra, to zanim przejdziemy do pada, to zobaczmy sobie jeszcze te akcesoria. Naprawdę
Mąka, muszę przyznać, że jeśli chodzi o pakowanie, no to bardzo fajnie, estetycznie, dużo lepiej niż DualSense. W środku mamy kabel, kabel jest w oplocie, więc bardzo spoko, myślę, że będzie dłużej służył. No i kabelek jest USB do USB-C. Długość, myślę, że to będzie metr, na pewno nie więcej, ale nie jest to jakiś taki typowy baziewny kabel. Jest, no powiedzmy, w miarę giętki. Jest spoko, jest ok. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ale jest w porządku. No i teraz mięsko, słuchajcie, mięsko, to co nas najbardziej tutaj będzie interesować, czyli mięsko. A mięskiem naszym dzisiaj jest Gamepad Contra. No, tylko żebym go wyciągnął. A ten gamepad tu jest, kurde, powiem wam, konkretnie zablokowany, umieszczony. Dobra, pudła na bok. Folia. No i mamy pada. Ok, tak się on prezentuje. Tak się prezentuje Gamepad Contra od Monki. Powiem wam, że pierwsze wrażenie jest całkiem spoko. Bardzo przypomina mi gamepada od PlayStation 5, czyli DualSense'a. Nawet tutaj widzę, że inspiracja jest dosyć duża, bo mamy X-a, tylko w takim trójwymiarze. Mamy kółko, mamy trójkąt, mamy kwadrat, tak samo umiejscowiony jak na DualSense'ie. Co mamy? Zaraz będziemy sobie to sprawdzać. Co mamy dalej? Gałki. No, chodzą z całkiem spoko oporem. Tutaj mamy trochę inny krzyżak, tak, bo w ogóle umiejscowienie tych gałek jest inne. Mamy krzyżak, mamy przycisk Home, przycisk Turbo, który nie wiem do czego służy. Do włączenia? No, tu chodzi. Słuchajcie, tak się świeci po włączeniu. Mamy taki touchpad. Bumpery, triggery. Tutaj mamy akcenty RGB. Będzie zarówno tutaj chyba ten akcent, jak i dalej na tych rączkach. Tak, dokładnie. Tu jest efekt RGB oraz na tych rączkach. Dobra, musiałem aż sobie zobaczyć. Tutaj mamy wyjście jack, więc możemy sobie podłączyć jacka. I z drugiej strony tak się to prezentuje. Tutaj mamy przycisk light, który domyślam się wyłącza nam światełka. No spoko. Powiem wam, że nie wygląda to źle. No, jedyne co mi się nie podoba to te grafiki tutaj. Natomiast, bo może dlatego, że jestem przyzwyczajony do grafik oryginalnych. Tutaj mamy logo Monka. No i dobra, robimy sobie chwilkę cięcia i zaraz zobaczymy sobie, jak on wygląda w porównaniu z innymi gamepadami. Dajcie mi chwilkę, zaraz wracamy. Jesteśmy z powrotem. Ja już w tym czasie uprzątnąłem sobie troszeczkę mój stolik. No i wjeżdżają zawodnicy, którzy będą konkurowali z padem od Monki. Mamy tutaj DualSense'a, mamy Monkę oraz mamy gamepada od Xboxa. Zobaczmy sobie, jak one prezentują się obok siebie. Trochę za mały kadr mam, żeby wszystkie uchwycić naraz, ale mniej więcej jesteśmy w stanie sobie tutaj obczaić. Ok. Na razie może DualSense'a sobie odłożymy. Zobaczymy sobie, jak on wypada w porównaniu z gamepadem Xboxowym, bo sam układ tutaj jest bardzo podobny, a mianowicie układ, prawda, związany z gałkami jest praktycznie taki sam. Ok, widzę, że gałki tutaj, czyli w Xboxie, chodzą lżej niż te gałki w Monce. W gamepadzie Contra. Jest to minimalna różnica, ale mimo wszystko czuję, że tu jest luźniej. Dobra, krzyżak. Krzyżak mamy. Ok, i Monka. Jest ok, natomiast tutaj sami widzicie, że ten klik jest trochę inny. Tutaj jest trochę bardziej taki przytłumiony. Taki bardziej przypomina mi te guziki. Widzicie? A tutaj mamy tą różnicę, tak? Ok.
No dobra, tak to się prezentuje. Natomiast na razie odłóżmy sobie to i weźmy sobie DualSense'a, bo DualSense jest tutaj trochę bardziej podobny do Monki. Monka jest chyba, nie wiem, czy jest większa? Nie, no one są praktycznie takie same, naprawdę, zobaczcie. Nawet ten touchpad u góry jest no praktycznie taki sam, to są niezauważalne różnice. Ja tutaj mam jakieś nakładki na gałki, które sobie zdejmiemy, żeby porównać. Gałki analogowe są takiego samego, widzę, wymiaru jak w DualSense, ok. Nie no, słuchajcie, ja tak jak mogę ocenić tutaj organoleptycznie, no to widzę, że ten Monka pad ma większy opór na gałkach. Ciekawe. Natomiast tutaj sam krzyżak jest inny. Tak jak widzicie, tutaj mamy taki układ bardziej Xboxowy, a wygląd DualSense'a. Natomiast tutaj oryginalny DualSense. I zobaczmy sobie krzyżak. Jest tak gładko. Krzyżak w Monce. Też cichszy niż w Xboxie, porównywalny tu. Zobaczymy, jak się będzie sprawować, bo jestem ja w ogóle powiem wam tak, ja krzyżaka nie używam, ale bardziej skłaniałbym się ku temu krzyżakowi, jeśli chodzi o kierunkowość, niż ten, który ma jakieś takie tutaj, nie wiem, no nie wiem, jakoś może kwestia tego mojego przyzwyczajenia. Tak jak wspomniałem, tutaj wielkość jest ta sama. Tutaj mamy też dwa te przyciski, tylko że tu mamy turbo, tu mamy od wyciszania, tu mamy turbo, tu mamy od wyciszania mikrofonu. Tutaj te chodzą trochę bardziej gładko i ciszej, jest cichszy ten pad DualSense, natomiast no mówię, kurczę, wygląd jest mega podobny. Zobaczcie sobie sami, wygląd jest naprawdę bardzo podobny. Zobaczmy sobie, jak to wygląda od tej strony. Ok. I tutaj również widzimy, że kształt tych dodatkowych przycisków jest bardzo podobny. Różnią się praktycznie tylko kolorem. I skok tych przycisków jest taki sam. To jest ciekawe, no. Naprawdę ciekawa sprawa, bo nie widzę tutaj żadnej różnicy. Zresztą zobaczcie. Może minimalnie bardziej głośna jest Monka, natomiast no spoko. I chyba Monka jest troszeczkę tutaj szersza. Mi się wydaje, że jest trochę wyższa. Ten pad jest tak troszeczkę grubszy. Zobaczcie sami. Ma na pewno krótsze rączki do złapania niż oryginalny DualSense. Minimalna różnica, ale jednak jest. No i nie mamy tego ścięcia, tego, które jest tutaj. Tu mamy po prostu takie okrągłe, prawda? Zobaczcie sobie. Tu jest takie ścięcie. A tu jest okrągły. Ok. Tył również podobny. No widać, że pad jest mocno inspirowany. Natomiast słuchajcie, mam jeszcze dodatkowe akcesorium w postaci wagi. I zaraz sobie zważymy te wszystkie pady. Chociaż tak orientacyjnie. Zaczniemy sobie od Monki, która powinna ważyć chyba 227 gramów, tak? Na wagę 234 gramy waży pad od Monki. Ok, teraz ważymy sobie DualSense'a, czyli pad od PlayStation 5. 281, czyli prawie 50 gramów różnicy jest między nim a Monką. No i na koniec pad od Xboxa. I pad od Xboxa waży niespełna 300 gramów, więc jest najcięższy z nich wszystkich. Ok, tak się to prezentuje, jeśli chodzi o wagę tych urządzeń. No i co?
Co możemy powiedzieć? Tutaj mamy więcej tych elementów RGB. Ja jestem ciekaw, jak to będzie się prezentować, bo nie używałem nigdy takiego pada i nigdy nie miałem do czynienia z aż takimi tutaj świetlnymi doznaniami. Tutaj RGB nie ma w ogóle. Jedyne co nam się podświetla to ten tutaj pasek i on może nam sygnalizować, co się dzieje z daną naszą postacią. No i tyle. Tyle, moi drodzy. O, jeszcze raz porównanie. O, pyk i do góry i wjeżdża. Oho, pad od Monkey. Dobrze, będziemy testować. Tak jak wspomniałem, ten pad nie ma wsparcia PlayStation 5, jeśli chodzi o gry z PlayStation 5. Jeżeli chcemy grać, to musimy grać w gry z PlayStation 4. Z PlayStation 4 musimy sobie tutaj testować. Ja akurat dosyć często gram w Battlefielda, więc myślę, że takim najlepszym tytułem do po prostu przetestowania będzie Battlefield 1, no bo regularnie gram na DualSense w Battlefielda 1 i jestem w sumie bardzo ciekaw, czy podobne wyniki będę sobie robił na tym padzie od Monkey. Na początku myślę, że możemy sobie sprawdzić przede wszystkim, czy pad jest na tyle kompatybilny, że wciskając przycisk zasilania uruchomimy konsolę. Jak widzimy, konsola się uruchomiła, także ta opcja jak najbardziej działa super. No dobrze, moi drodzy, tak jak wspominałem, jest to pad do grania w gry z PlayStation 4, zarówno na 4, jak i 5. Teoretycznie no tutaj nie odpalimy na nim gierek z PlayStation 5, no ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy sobie tego sami nie sprawdzili, także mamy naszego pada od Monkey, mamy, tak jak widzicie, Gran Turismo 7 w wersji na PlayStation 5, także co, odpalamy i zobaczymy, co się stanie. Dobra, ja przerzucam się tak, żebyście widzieli obraz skupiony na... Dokładnie, nie można użyć kontrolera, ponieważ ten oto piękny pad jest tutaj wykrywany jako DualShock 4, więc niech nie zmyli Was ten kształt, on jest wykrywany jako DualShock 4, więc jako pad do PlayStation 4, także no niestety tak samo jak na padzie od PlayStation 4 nie pogramy w PlayStation 5, tak samo tutaj kompatybilny jest wyłącznie z PlayStation 4. Z tym, że oczywiście, tak jak wspominałem, możemy grać na PlayStation 5 w gry w wersji na PlayStation 4. I w związku z tym mamy tutaj sobie taką gierkę w wersji na PlayStation 4. Jest to Battlefield 1. Odpalamy. No i zaraz zobaczymy sobie, jak to będzie się nam tutaj prezentować. Tutaj już żaden błąd nam nie wyskoczy. A to dlatego, że po prostu jest to gra na PlayStation 4. Jak widzicie, wszystko tutaj działa. Ja postaram się, żebyście wy widzieli również pada. Wiem, że no nie jest to zbyt komfortowe dla mnie tutaj, żeby w ten sposób grać. Chodzi o to, żebyście wy wszystko widzieli. Niestety ja nie widzę nic, więc raczej nawet żadnego killa tutaj nie zdobędziemy, ale nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby po prostu sobie zobaczyć, że to wszystko elegancko nam działa. Mamy miotacz ognia nawet. Panie kochane. Zobaczcie, wszystko działa. Da się grać. Przejmujemy punkt. Pada widać. Wszystko działa. Może nawet ktoś nas odwiedzi. O. Może nawet coś zdobędziemy. Nawet się udało jakiegoś killa zdobyć, słuchajcie. Można rzucić przedmiot. Wszystko działa bardzo spoko. Także no tutaj nie mogę powiedzieć złego słowa.
bo wszystko działa. Powiem więcej, testuję to na swoich streamach i nie mogę powiedzieć złego słowa. Naprawdę bardzo dobrze mi się na tym padzie gra. Muszę to przyznać, że jest bardzo, bardzo spoko. Ok, my działamy dalej. No i tak się to dla nas skończyło. No ale nieważne, chodziło o to, żeby zobaczyć, jak to działa, a działa naprawdę bardzo dobrze. Także słuchajcie, działają wszystkie guziczki, wszystko elegancko, krzyżak również działa. Naprawdę bardzo dobrze. Ja opieram tutaj moje przekonania na temat tego pada właśnie na podstawie rozgrywki w Battlefielda 1, bo jeśli chodzi o tą grę, no to tutaj mam naprawdę duże porównanie. Dobra, możemy sobie wyjść. Ponieważ gram regularnie w tą grę. No i co? Tak się to prezentuje. Jeżeli chodzi o takie moje wrażenia z gry, no to co mogę powiedzieć, to że nie gra mi się na pewno gorzej niż na DualSensie. A nawet nie wiem, czy nie gra mi się lepiej. Zresztą, jeżeli chcecie sobie zobaczyć go w takiej dłuższej akcji, ja sobie tylko wyłączę tą muzę. Jeżeli chcecie go zobaczyć w takiej akcji troszeczkę dłuższej, no to zapraszam na mój stream, który będzie w komentarzu do tego filmu. No i tam widzicie sobie, jak można sobie fajnie na tym padzie pograć. Także ja naprawdę go polecam. Oczywiście polecam również tutaj jakieś nakładki do tych gałek analogowych, no bo one są takie, wiecie, surowe jak w każdym padzie, ale takie standardowe, jakieś tego typu nakładki jak najbardziej wszystkie pasują, także tutaj nie ma problemu, bo możemy sobie tutaj ten grip trochę zmienić. Także tutaj jak najbardziej na spoko, na plus. Sama ergonomia jak najbardziej jest bardzo w porządku. No tutaj trzeba się przyzwyczaić. Ja łapałem się na tym, że szukałem krzyżaka w innym miejscu. No DualSense wygląda trochę inaczej, ma inny układ analogów do krzyżaka i to jest w sumie jedyna rzecz, której tutaj sobie szukałem. Reszta wszystko działa. Przycisk Share, przycisk Options jak najbardziej wszystko działa. Przycisk Home, wszystko jest jak najbardziej na miejscu. Oczywiście bumpery, triggery, wszystko działa. Tutaj też jest w porządku. Także no naprawdę w tej cenie polecam bardzo mocno, jeśli chodzi o takie pady nielicencjonowane, trochę tańsze do Playaka, no ale nie tylko do Playaka, tak? No tutaj sobie przetestowaliśmy na PlayStation, ale on działa również na innych platformach, także no na PlayStation 4 i 5 myślę, że będzie bardzo fajnym wyborem, także polecam. Tym razem testujemy sobie naszego pada z Androidem, tak, czyli podłączyłem sobie go do Retroid Pocketa 5. Jak widzicie, wszystko działa, nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o samo połączenie, no to tutaj również praktycznie bez żadnego problemu chwila, moment nam się to podłączyło normalnie jako kontroler, z tym, że urządzenie wykryło go jako jakiś Pro Controller, coś takiego, no ale jak widzicie wszystko kurczę działa, więc można sobie grać, nawet robić perfekty, tak więc jeśli chodzi o Android, nie ma najmniejszego problemu z działaniem pada od Monkey. No i podobnie ma się rzecz, jeśli chodzi o gry z Game Passa. Tutaj dla przykładu mamy grę w chmurze, jest to Skate 3 i wszystko również elegancko działa. Tak jak widzicie, zarówno gałki, jak i krzyżak. Nie, krzyżak nie działa. Krzyżak jest ok, czyli jest po prostu taki układ jak po prostu na kontrolerze Xboxowym, bo krzyżak jest odpowiedzialny w tym momencie za jakieś tam gesty.
ale tak jak widzicie, nie ma problemu, wszystkie guziczki działają, spoko. Natomiast na komputerze mamy do dyspozycji wyłącznie połączenie kablowe. Tutaj oczywiście wszystko działa bez problemu. Wszystkie guziki, także możemy śmiało sobie pograć. Tutaj widzicie, jak sobie śmigam w Forzie. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że jest to wyłącznie połączenie kablowe. Natomiast jeżeli chcielibyście podłączyć tego pada do Xboxa, to od razu mówię Wam, że nie ma takiej możliwości, ponieważ ten pad nie jest przez Xboxa po prostu wykrywany. Warto również wspomnieć o aspekcie, który jest cechą charakterystyczną dla tego pada, a mianowicie oświetlenie RGB, które może przybierać bardzo różne formy. Możemy oczywiście mieć każdy tutaj z kolorów oddzielnie, możemy mieć pulsowanie różnego rodzaju, także naprawdę dla każdego coś miłego, jeżeli oczywiście lubicie tego typu akcenty. Jest to tutaj kwestia indywidualna, bo wiem, że są zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy takich świecidełek. Ja przyznam, że nigdy nie byłem zwolennikiem aż takiego tutaj nagromadzenia świateł LED. Owszem, lubię tego typu oświetlenie, natomiast tutaj trzeba przyznać, że chwilami jest ono troszeczkę może za mocne, może w ten sposób bym to nazwał. Natomiast fajnym akcentem na pewno jest to, że możemy sobie to tutaj regulować i po prostu dostosować pod siebie wedle własnych upodobań i potrzeb. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu je wyłączyć. Na koniec takie małe podsumowanie. Pad Monka kontra pad na pewno nie dla każdego. Pad głównie dla osób, które chciałyby pograć sobie w gry z PlayStation 4 na PlayStation 5 oraz oczywiście na PlayStation 4 i szukają dobrego, naprawdę dobrego zamiennika dla oryginalnego pada DualShock i oczywiście również jako substytut dla pada DualSense na konsoli PS5, z tym, że muszą liczyć się z ograniczeniem, że nie pograją sobie w gry z PlayStation 5. Naprawdę kawał fajnego sprzętu, dobrze leży w rękach, bardzo fajny opór na analogach. Jeżeli chodzi o samo użytkowanie, to po przyzwyczajeniu się do krzyżaka, który jest tutaj, jest to naprawdę bardzo fajne urządzenie. Mi się grało na nim naprawdę bardzo dobrze i muszę przyznać, że odkąd go otrzymałem od firmy Monka, no to gram praktycznie tylko na nim i przyznam, że jestem zadowolony. Tak więc jeżeli chodzi o samą tutaj obsługę i komfort grania, no to muszę przyznać, że niczym on nie ustępuje oryginalnemu DualSense'owi, więc jest naprawdę bardzo spoko. Ci, którzy są zainteresowani, oczywiście również muszą brać pod uwagę ograniczenia, jakie ma ten pad, tak więc no oczywiście nie pogramy sobie na Xboxie, za to pogramy sobie na Androidzie, pogramy na PC-cie, ale na PC-cie przewodowo sobie pogramy, pogramy sobie również na iOSie, tak więc możliwości jest sporo, ale są też pewne ograniczenia, tak? Ja mogę tego pada jak najbardziej polecić, szczególnie właśnie tym, którzy grają na PlayStation w gry z PlayStation 4 i również osobom, które są zwolennikami wszelkiego rodzaju akcentów RGB, ponieważ tutaj mamy naprawdę na grubo tego wszystkiego i możemy sobie to wszystko tutaj podobierać pod siebie, poukładać i poustawiać. Oczywiście możemy również to wyłączyć, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Niemniej jednak no tutaj ktoś, kto lubi tego typu oświetlenie, będzie w niebo wzięty. No i co? Tak też się oto prezentuje pad Monka. Uważam, że jest naprawdę w porządku. W tej cenie naprawdę dostajemy bardzo, bardzo spoko sprzęt, a trzeba brać pod uwagę, że jest on praktycznie no nawet ponad dwukrotnie tańszy niż DualSense'y, które są na promocji. Natomiast w cenie
takiej regularnej, tak, no to ta różnica jest jeszcze większa. Nie możemy tego do końca tak porównywać, no bo na DualSense zagramy sobie w gry z PlayStation 5, tutaj tego nie zrobimy. Natomiast no cena myślę, że jest naprawdę przystępna. No dobrze, jeżeli ten film się Wam spodobał, no to zapraszam do subskrypcji kanału, wrzućcie łapki w górę, zapraszam również do komentowania filmu, a ja się z Wami żegnam, dziękuję i do zobaczenia na kolejnych. Trzymajcie się i do zobaczenia, hej!